Tego kanału by nie było, jakbym się nie interesował historią. A historią zainteresował mnie magister Józef Warwas, który pod koniec mojej edukacji w podstawówce był moim ulubionym nauczycielem. Ale nie to jest powód, czemu chcę mu poświęcić ten odcinek. Józef Warwas urodził się 9 lipca 1953 roku w Krościcach. 10 dni później był chrzczony w krościckiej kościele przez księdza Werwoła. Wychował się na ulicy Józefa Cebuli w Krościcach. Edukacja rozpoczął w krościckiej szkole naprzeciw kościoła, a od drugiej klasy łaził do nowo wybudowanej szkoły na ulicy Szkolnej w Krościcach. Jako nauczyciel uczył w obu krościckich szkołach, a ostatnie 18 lat był pierwszy, jak się nie mylę, kierownikiem krościckiej szkoły, który się tu urodził i stąd pochodził. Jak do tego doszło, że został kierownikiem krościckiej szkoły, spytał, jak się go przy naszym ostatnim spotkaniu. Jak pani Jaro poszła na emeryturę, pojawiły się konkursy na stanowiska dyrektora. I ja do tego konkursu stanąłem. Który to był rok? No 1988 rok. Szefem tej komisji, która mnie przesłuchiwała, był wójt, Alojzy Kokocie nazywał. Byli też przedstawiciele kuratorium oczywiście, rodziców. No i zadawali różne pytania i tak dalej. I musiałem przedstawić swoją wizję przyszłej szkoły, prawda? No i okazało się, że bezapelacyjnie, no nie, żebym się chwalił, ale maksimum punktu dostałem, zostałem tym dyrektorem. Byłem bardzo szczęśliwy, nie powiem, bo jednak byłem zawsze związany z tą szkołą, z tym środowiskiem, zdałem i chciałem coś jeszcze zrobić po prostu, nie? Także myślę, że tyle. Jak długo pan był dyrektorem tej szkoły? Od 1988 do 2006, czyli 18 lat. Zabrakło mi jeden rok, żeby zrównać się albo wyprzedzić pana Bałickiego, no ale takie czasy były. I zakończył pan, bo przeszedł pan na emeryturę, czy... Tak, poszedłem na emeryturę, bo no niestety szkoła już nie była taka, jak sobie wyobrażałem. Najgorsze było to, co już panu mówiłem, no, wtrącano mi się za bardzo. Ja na przykład potrafiłem powiedzieć, pani z kuratorem przyjechała, wizytator. Ja powiedziałem, pani mi jest potrzebna. Mnie interesuje wola rodziców, a nie narzucanie z góry różności. Pan wójt też wtrącał swoje 5 groszy, a pojęcia o szkole nie miał. To było przykre. Ja miałem taki pomysł kiedyś, ale wójt nie chciał mnie słuchać. Ja chciałem, żeby zrobić tak, w momencie, kiedy weszła ta reforma, kiedy wyszło gimnazjum, żeby w jednej szkole docelowo zrobić gimnazjum, drugiej podstawówkę i przedszkole. Bo był problem właśnie z lokalizacją przedszkola, nie? No ale niestety nie słuchano. A sam nigdy nie starał się pan o jakieś stanowiska polityczne, że tak powiem? Nie. Miałem propozycję, bo to tak było w tym socjalizmie, że po historii to przydałby nam się sekretarz któryś tam do spraw propagandy na terenie gminy, nie? Ale ja powiedziałem nie. Nawet mnie dyrektor Dekutowski w KUP przestrzegał, wtedy KUP pracowałem, że jak pojadę na tą rozmowę, to mam uważać, co będę mówił, bo to różnie mówi bywa. No i faktycznie ja tam powiedziałem po prostu krótko, że niestety, ale towarzyszu, ja muszę zrezygnować, nie będę, bo ja czuję inne powołanie. Ja lubię kontakt z dziećmi, z młodzieżą, to jest historia, a propaganda mnie nie interesuje. I do kuratorium cię chcieli. I do kuratorium też. To znaczy była wizytacja, tam takie zdjęcie jest nawet, była pani wizytator Mściłujewska i ładnie wyszła wizytacja, dokumentacja, lekcje, wszystko, mój nadzór pedagogiczny. Dostałem nagrodę w kuratorium. Cieszyłem się, bo kasiora wpadła. Ale w ślad za tym pojawiła się oferta, żeby przejść do kuratorium. Ale ja stołu to samo. Uparcie, że nie widzę się w tym. Nie chcę być urzędnikiem jeżdżącym gdzieś tam i co jeszcze kontrolującym. Nie. To nie dla mnie. Ja muszę mieć kontakt z rodzicami, z młodzieżą. Jakie były oczekiwania względnie wymagania władzy socjalistycznej wobec kadry nauczycielskiej czy kierowniczej przede wszystkim? No wiadomo, realizować politykę PZPR. Najlepiej wstąpić do partii.
I na przykład na takim przedmiocie, bo ja lubiłem oprócz historii, to tą wiedzę wychowanie obywatelskie zwane później różnie i PO też lubiłem, to wszędzie była ta polityka, tam gdzieś tam, prawda, trzeba wychować to młode pokolenie w duchu socjalistycznym, wierności narodowej ojczyzny. To były naciski dosłownie, nie? I często na naradach, bo dyrektorzy mieli często narady też, w kuratorium to też nacisk był taki, nie? Żeby wychować to młode pokolenie w duchu socjalizmu.